the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o Kiwiki Królestw 2877, a także o Kiwiki Królestwa 3025. Jest ze mną tutaj Taczka. Witam. I jest ze mną Ziba. Siemanko. Chłopaki tutaj są, można powiedzieć, w trakcie KVK. Z tego co wiem, Ziba teraz i jego 2877 są na burzy manewrów. Dobrze mówię? Burzy manewrów, dokładnie. No i teraz walczycie tutaj, czy walczycie już, może zaraz widzę, zobaczę, że troszeczkę tą strefę już zamknęliście praktycznie. Tą strefę szóstą, dobrze mówię? Tak, szóstą. Ogólnie cały Kingsland jest już otoczony, że wrogowie nie mają już dostępu w żaden sposób. Tak, więc tutaj już u Ziby teraz będziecie widzieć, że tutaj no cały ten Greenwood, czyli cała ta strefa jasno-niebieska to jest ich. Że to jest też, wasi sojusznicy też widzę, że tam mają obtoczone na pomarańczowo, tak? Dobrze mówię? Tak, dokładnie. Tak, i wy tą lewą stronę też macie tutaj już ten, więc tak jak tam jakiś czas temu z Baronem pisałem, no to wy już pomalutku trzymacie się tematu gwiazdy, nie? Jeżeli chodzi o KVK, że już jesteście w miarę pewni, że ten temat jest na waszą korzyść. Nie wiem, co by się jeszcze musiało stać, żeby było coś inaczej się potoczyło. Na ten moment już gwiazdę mamy rozdysponowaną, idzie do nas. Wśród sojuszników też nasz kadek akurat tak się ułożyło pierwszy raz od dawien dawna. Matchmaking ułożył się tak bardziej na naszą korzyść niż zawsze pod górkę, jak to miało miejsce, więc byliśmy też najsilniejszym kadekiem na mapie. Początkowo nie byliśmy zadowoleni też z doboru, bo sami widzieliśmy, że dobrało nam tą słabszą część puli do przeciwników i żebyśmy też nie mieli takiego typowego KVK, gdzie będziemy sobie tylko farmić, więc postanowiliśmy, że weźmiemy do sojuszu dwa najsłabsze, można to powiedzieć, obozy, w których są, jeden obóz to są dwie domeny, a kolejny obóz ma też bodajże dwie albo jedną. Zresztą to też tam na statystykach widać. W miejscach, gdzie nie ma danych, to są po prostu też z tego względu, że ciężko ściągnąć jakieś informacje statystyczne, jeżeli to są królestwa domen. No bo wiadomo, wtedy by trzeba było ściągać całego KDK, a to nie ma najmniejszego sensu. No ja ogólnie teraz jak przeglądam te statystyki, tak porównuję w ogóle już per królestwo, nie per powiedzmy waszą całą tutaj koalicję, ale no to wy tutaj według samego KP to wy tu wychodzicie najlepiej, nie? Wy jesteście przed 1.2.1.1, przed 1211. Oni w sumie tu mają ponad 12 bilionów, prawie 16, wy macie ponad 16, więc no ogólnie widzę, że tutaj niezłe macie ratio, jeżeli chodzi o KDR-a, bo tu macie ponad 10, tu są królestwa, które mają troszeczkę więcej oczywiście, ale no widać, że to KVK takie, no mieliście konkretne, no i walki były pewnie przez tam pierwsze dwie strefy, nie? Tak, walki były, chociaż szybko się kończyły. Tak na dobrą sprawę pierwsze walki w pierwszej strefie po otworzeniu bram, jak były, to potrwały około 24 do 30 godzin, a potem już dalsze walki były troszeczkę ciekawsze z tego względu, że pierw polecieliśmy na strefę z wodą, a potem byliśmy odbijać naszego sojusznika po lewej stronie, który był zamknięty w strefie, i wskoczyliśmy na ogień, gdzie z tym ogniem w sumie tam gdzieś tam troszeczkę pomogliśmy im i wypchnęliśmy i tak na dobrą sprawę obtoczyliśmy cały Kingsland. Ogólnie to jak przeglądam te statystyki, to coś tutaj mi dałeś, no to widać, że praktycznie Deadbreaker to były chyba to był chyba ten Lighting, nie? To gdzieś po lewej stronie. To oni mieli, tak mi się chyba zdaje, że to była gdzieś lewa strona, zaraz zobaczymy tu na szybko, ale mieliście, tak, z lewej strony, to no masakra to jest, że 2 KD w jednym były kampie, no i to były domeny, tak?
widzę, że postaci nie macie ich praktycznie liczonych, nie? A drugie takie dwa te domeny były w strefie ziemi, więc formalnie ten, kto miał ich za sojuszników, no to miał taki ciężki temat, nie? Ale patrząc też docelowo, jeden z kadeków, teraz cię nie chcę wprowadzić w błąd, ale najprawdopodobniej wiatr, docelowo chciał grać recovery, więc nie chcieli tutaj się z nikim mieszać, co troszeczkę nam pokrzyżowało plany, więc nie braliśmy ich pod uwagę tak bardzo, więc chcieliśmy ustalić naszym najmocniejszym przeciwnikiem tutaj w teorii, na liczbach wychodził ogień, a w praktyce potem, gdzie pokazało nam pre-KVK, wychodziła jednak woda. I tutaj skupiliśmy się na tym, żeby oni się dobrali, że tak to powiem w cudzysłowie, razem, żebyśmy mieli po prostu, nie mieli nudnej kafałki, tylko jak gdzieś były walki, żeby można było coś zrobić. Tak samo już z założenia zakładamy, że zapisujemy się od razu, bo graliśmy wcześniej recovery, więc surowców, speed-upów mamy troszeczkę odłożonych. Mieliśmy wejść na mocno, z mocnym butem w tą kafałkę, ale nie do końca się udało. No i tak na dobrą sprawę mieliśmy tylko te 2 walki w strefach. Tutaj nie mieliśmy żadnych walk na ołtarzach, bo ołtarze mamy z naszym sojusznikiem, więc tu nam to odpadło. Poodpadały nam te strefy, które jedną strefę wypchnęliśmy w te 20 parę godzin, drugą strefę, no to w sumie 2 strefy potem, czyli z prawej i z lewej strony wypchnęliśmy łącznie walki się skończyły po 2 dniach, gdzie teraz takie jest dopalanie tej strefy, tych flag, więc takie już spokojne budowanie się, żeby poprzejmować chociażby okręgi, tutaj te kręgi, żeby je popalić pod nagrody. No to jest, co będzie wasza druga gwiazda z tego, co tak. Druga gwiazda, no jeśli chodzi o 77, to tak, to jest nasza druga gwiazda, ale nie pierwsza, nie druga wygrana. Tak, no wygrana to było, wiadomo. No ale z tej gwiazdki wiadomo, że to też ostatnio to bardziej na to niektórzy już patrzą te gwiazdki, wygrane teraz mniej ludzi patrzy. No ale ja uważam, że jak ktoś ma gwiazdkę, no to wiadomo o co chodzi. Nie przewidujecie, że tutaj że będziecie mieli jakieś, powiedzmy, mini zdrady i nagle ogień będzie chciał wam zabrać gwiazdę? Nie, bo z ogniem nie jesteśmy w sojuszu, więc... Ogień jest, ogień jest... My mamy w sojuszu te obozy, które mają domeny, więc tak na sprawę sądzę, że no nie będzie żadnych. Podejście. Tak, nie będzie żadnych walk. No to tak, bo ogień jest zamknięty. Ja myślałem, że ogień tu jest jakoś z tą górą połączony, ale to nie. Nie. Żaden właśnie z naszych przeciwników, bo liczymy jako przeciwników wodę, ogień i wiatr. Nikt z nich nie ma w żaden sposób wstępu. Nie, no co. To jest easy KVK. A nasi sojusznicy łącznie, 2 obozy zrobiły mniej kapeków niż nasze. Zresztą jakby to dodać, o ile się nie mylę, to chyba nawet będzie... Nie, dobra, będzie więcej. Miałem już powiedzieć, że tyle co nasz kadek, ale no, troszeczkę więcej. Tutaj ile będziemy mieli? 11,5 na okrągło i 9, więc no, wiadomo. Ja, to jest okej. Na tym. No, czyli wy będziecie wchodzić w kolejne kiwiki, czyli będziecie robić to samo, co u Pretola na 3.080, bo oni też teraz jak wyszli, bo oni w sumie wychodzą chyba tydzień czy 2 przed wami, tak mi się zdaje, bo oni wyszli teraz jak ja wychodziłem, to oni też się zapisują, tylko że oni albo Tajcy, albo Heroic Anthem chcą grać. Wy macie już jakieś tam plany na kolejny KVK? Szczerze mówiąc, na ten moment nawet zobaczymy, co nam też tam przyniesie los. Tutaj akurat Bydystone 4 nie przyglądałem się dokładnie, co też tam na Radzie akurat w tym aspekcie pisali. Skupiałem się na walkach i troszeczkę na innych tematach bardziej prywatnych. Znaczy teraz takie najbliższe zapisy, no to jest Tide of War z tych takich, powiedzmy, najbliższych, teraz co się pojawi początkiem września. Potem będzie Heroic Anthem z takich KVK, które ostatnio ludzie wybierają, bo twierdzą, że jest najlepszy balans. Ja w sumie po graniu ostatnich Tajców i Heroic Anthema też mogę stwierdzić, że ten balans jest fajny. Zresztą widziałem u niektórych KVK i graczy też twierdzą, że naprawdę na tych 2 widać, że to jest jakoś zbalansowane, na niektórych jest różnie. KVK znowu tych nowszych.
No ale ciekawe jak to będzie wyglądać. A wam się Kingsland w ogóle kiedy otwiera? Tutaj na tym KVK? Wiesz co, tak, strefa jutro nam się otwiera tutaj wejście do No wejście, no. sojuszniczej strefy, dobrze, sojuszniczej, ale do sąsiadującej strefy, a Kingslandy nam się otwierają jakoś początkiem września. Aha, to okej. przeszukać. Pewnie jakiś weekend albo coś tego typu. Dokładnie. Nie, no to fajnie. Nie no, fajnie naprawdę, że kolejne KD, gdzie jest dużo Polaków, zdobywa tutaj gwiazdę. Fajnie, bo teraz jest akurat taki czas, gdzie dużo polskich KD zdobywa coś i wygrywa. No, a teraz przejdziemy sobie do taczki, czyli do 3025. Dzięki Ziba, że tutaj poświęciłeś nam trochę czasu. Taczka, jak wiemy, 3025 miało grać recovery KVK, bo już to tam nagrywałem. Tak, mieli grać recovery, lecz gorąca krew i to, że chcieli chłopaki powalczyć i jednak nie mogli siedzieć założeni rękami, powodowała to, że nie wygrali KVK z gwiazdą, ale jako sojusznicy wygrali. Tak, jako sojusznicy, nie? Wygrany, tylko po prostu jest bez gwiazdy. Bez gwiazdy, tak, no o to mi chodziło dokładnie. Jedyne co na to KVK założyliśmy, to że gramy recovery. Jedyny limit, który ustaliliśmy, to z tego względu, że są wakacje i tam w ogóle wszystko, ustaliliśmy 60 000 honoru i na żadne martwe jednostki, na KP, na ten nic nie ustalaliśmy. No, ale na przykład walki w Z5 były, że tak powiem, zacne, bo trwały no coś koło 3 dni. I no co, no Z5 wygrane, potem następna strefa tu przed Kingsland tak samo wygrana i po prostu kampy wody, ognia i ziemi się poddały i teraz już tylko się bawimy duelkami. No właśnie. Zresztą sam widziałeś, bo ci co chwilę. Tak, właśnie widziałem tutaj, bo mam te raporty wrzucone właśnie i przeglądam je na nagraniu. Właśnie tu widzę, że tutaj jakieś walki mieliście jeszcze, ale to takie duelki fajne są takie duelki, nie? Tylko i wyłącznie zostały nam duelki, gdyż mówię, no po prostu kampy wody, ognia i ziemi się poddały. No nie ma co ukrywać. Były sytuacje na samym początku, gdzie informowaliśmy na start, że po prostu nie będziemy grali, że coś będziemy grali, lecz nie będziemy grali na 100%. A informacja też padła taka, że w sytuacji, kiedy doszłoby do sytuacji, że nie byłoby jakichkolwiek szans na wygraną, to po prostu zostajemy w Z4, nic nie robimy, koalicję możemy opuścić, robimy swoje i koniec. No ale po, można powiedzieć, wstępnych walkach w Z5, że tak powiem, ja poszedłem walczyć, Tiberius w Z5 już miał nabite 30 milionów kili, także bardzo szybko sobie monetkę zdobył. No i ogólnie co, no tam pokazało to, że pomimo tego, że królestwo, które jest z nami w kampie, jakby to powiedzieć, nasi Japończycy, już ci tłumaczę, czekaj sekundkę, bo nie chcę się pomylić z numerem, 3213, no po prostu mają masówkę też na swoim KD i no pokazało też, że pomimo tego, że niektóre konta u nich mają bardzo naprawdę śmieszne ilości KP, to no tutaj pokazali, że potrafią walczyć i no do upadłego cały czas walczyli. Mówię, Z5 wygrane w 3 dni około. I co, no tu strefa za przełęczą 7 przed Kingsland, że tak powiem, szybko zabudowaliśmy Kingsland razem z kampem z zielonymi. Nie pamiętam teraz, jak to dokładnie się nazywa teraz. Greenwood, tak? Jakoś tak? Tak. No szybko zabudowaliśmy Kingsland. Walki też tutaj trwały dosyć długo. No ale w końcu woda, najsilniejszy kamp, można powiedzieć, stwierdzili, że po prostu chyba nie ma sensu, no bo
już byli odpychani z jednej, z drugiej strony. Ziemia to w ogóle też była odpychana cały czas, a po prostu ogień też został bardzo szybko odcięty. Bo u nas sytuacja wyglądała, że była 2-2, a lewa strona mapy wyglądała tak, że po prostu ogień walczył z obozem, nie wiem, poranek to się nazywa, tam światło jakoś, nie wiem jak dokładnie tłumaczenie. No i też po prostu szybka wygrana i po prostu no, 11,75, tak dobrze mówię? 11,75. Tak, to jest 11,75. Zgarnia gwiazdeczkę, tak? No bo jednak najwięcej zrobili, tak? No, 11,75 też skądś znam to KD, tylko nie pamiętam skąd. To jest KD Mimi. 2 konta po bilionie siły, także... No to chyba stąd kojarzę. Tak. Właśnie przez Mimi. Dużo w kampie wody jest dużo kont, które były w 60 GT i sprawdzaliśmy i rzeczywiście takie konta były na tych królestwach i też ogólnie na samym początku było takie zniesmaczenie, że tak powiem. No ale no podjęliśmy ryzyko, kto u nas chciał, to walczył. Prawda jest taka, że na cały praktycznie sojusz, tak jak wyszliśmy, no to może z 10-15 osób było takich, które po prostu typowo zajęły się recovery i tyle. Cała reszta poszła walczyć. Znaczy, no, poszła walczyć. Zasada była złota taka, że kto chciał, ten walczył. Nikt nie był do tego zmuszany, no ale... No. A powiedzcie mi teraz obaj, jak ogólnie oceniacie burzę manewrów, bo chyba ty chyba grałeś Taczka pierwszy raz burzę manewrów, tak? Ja burzę pierwszy raz i powiem szczerze, no jak mogę ocenić, to jest bardzo dużo walki i no jak ktoś lubi walczyć, to polecam jak najbardziej, tak? Czy pytam z tego względu, bo niektórzy na burzę manewrów narzekali właśnie na dobieranie, niektórzy właśnie mówili, że jest okej i są podzielone właśnie opinie co do burzy. Ja mogę powiedzieć tylko z naszej strony tak. Ogólnie dobieranie, jak tutaj, jeżeli chodzi o to KVK, na którym my jesteśmy, to szczerze powiedziawszy, 3025 nie powinno być na tym KVK. Z tego względu, że my, jako 3025, jesteśmy najsłabszym królestwem pod względem siły, najsłabszym królestwem pod względem KP. Ogólnie gdy otworzył się Mroczny Ołtarz, no to Mroczny Ołtarz mieliśmy przeciwko kampowi wody. Przez pierwszą godzinę próbowaliśmy stawić im jakikolwiek opór. No ale niestety prawda wyszła taka, że no było widać różnicę marszy między nimi a nami, pomimo tego, że nas było o wiele, wiele więcej. No to ich marsze po prostu sobie, że tak powiem, nabijały na nas spore liczby, że tak powiem. A poczekaj, wygraliście z 3159? Nie chcę się pomylić, ale... 3159 jest w wodzie. Serio? Tak. 3159 z wami grało? Tak jest. Wow! Przecież 3159 niedawno było w CDA i to bardzo wysokie CDA. To jest królestwo, które wygrało 4 KVK, było bardzo wysoko w swoich seedach, w swoich tych KVK. To jest bardzo mocne KD. Przecież tutaj grają ludzie, którzy ze mną grali. Quadra, Jackal, Balancer. No właśnie i też właśnie tam jest kilka osób, które grały w 60 GT. Tak, bo nie przychodzili. Wini tak. Teraz, jak tutaj widzicie na tym, to jest gość, który tam grał w 3090. Jeszcze pewnie Jacola, Quadrę znajdziemy, Balancera. To są ludzie, którzy byli naprawdę niezłymi graczami, nie? Znaczy wtedy... Co mogę powiedzieć? No, jest Quadra. Marsze mają bardzo mocne, tego nie można im powiedzieć. No Quadra... Po prostu... Quadra to był spender. Wydaje, że u nas wyszło to, że królestwo naszych Japończyków, no tam jest pasówka. Także bale wyglądały bardzo ładnie. Jest Balancer. No i druga sprawa 1175, tak. No oni naprawdę pokazali, pomimo tego, że Z5, że tak powiem, nie wiem, czy specjalnie odpuścili, czy przegrali.
to naprawdę pocisnęli tutaj tą strefę bardzo mocno. Powiedz mi, 1.5.9 wam pokazywał jako seed A czy jako seed B? Jako seed A bodajże. No musiało, ale albo musieli zbić, bo ja pamiętam ich, wiesz, jak mieli po 2-3 sojusze i to były 2 chyba sojusze i tam było 13 bilionów, 14 main sojusz, bo wiesz, my na nich, jak graliśmy Ligę Ozyrysa, teraz jeszcze jak grałem na 3.0.90 w tym roku, to my przegraliśmy z ich drugim składem i to przegraliśmy też w taki kijowy sposób, bo graliśmy zaraz po Kingslandach mieliśmy Ligę Ozyrysa, w sensie zaraz po walkach, w sobotnik, my w niedzielę mieliśmy Ligę Ozyrysa, gdzie nasze konta były strasznie wydrainowane, nie? A oni tutaj normalnie są z wami na KVK, no to rzeczywiście was nie powinno tu być. No dlatego mówię, nas 3025 nie powinno masakra. być tutaj na KVK, no bo nasze konta w porównaniu do ich kont, nawet Tiberius, pomimo tego, że ma jedno z najlepszych kont u nas na królestwie, no też były problemy, nie? Też nie powiem, że łatwo miał, że tamten, ale były problemy, nie? Nie, to są konta, widzę, że oni tutaj po tych 4 przegranych 5 KVK przegrali i 6 też teraz, gdzie grali tutaj przeciwko wam, ale no masakra, to KD nagle z takiego top KD, gdzie naprawdę było mocne. Nie wiem, trochę mi przypomina to, jakby podzieli KD, jakby podzieli los mojego starego KD z 2755, że po prostu klątwa tej 5 gwiazdy pod rząd, nie? Że budujesz potem coraz mocniejsze konto i trafiasz po prostu już potem w takie seedy, że przegrywasz w KVK po KVK i sobie nie dajesz rady. Ale naprawdę, 3-1-5-9 mieć w Kaja, ja bym tu obstawiał, że oni to wygrają, nie? Normalnie bym obstawiał. Też ogólnie na początku było. Padnie ci jedna przegrana, to po prostu ludzie uciekają i to jest tak, napędza się cały czas, no nie? Ja ogólnie tego nie zauważyłem, jak to przeglądałem wasze KD. Myślałem, że wiesz, że macie normalnie wszystko w Siege. Nawet nie pomyślałem, że takie KD będzie tutaj z wami w KVK, nie? No, słuchaj, co mogę jeszcze powiedzieć? W kampie ziemi mamy Fleischa, tak? No wiem, to wiedziałem. Który, jakby to powiedzieć, puszczałem na niego Rayleigh, ale nie oszukujmy się, tej kawalerii, co on tam ma, to fizycznie było anulowane. Ale w polu, bardzo słabo. Jeżeli chodzi o to, to na przykład Damiano od nas 5 marszy na niego wyszedł, on też był 5 marszami, bardzo szybko schodził. Biegał po prostu, jak to same marsze kawalerii, 1 marsz piechoty Scypiona miał z kimś tam wystawione. I po prostu jak ja się na niego nadziewałem, to jak mu zostawały tam 3-4 marsze, to ja się nie bałem w niego wejść, bo co to jest za filozofia wbić się w Minamoto, tak. Saladyna, to dla mnie to darmowe KP wtedy wchodziło, tak? No nic, powiem wam, że strasznie to, że wygraliście i to, że znowu 3-1-5-9 zostało w tyłek, to ja już wiem, dlaczego do mnie balancer pytał się jeszcze jakiś czas temu, jak rozmawiał ze mną, czy jak skończy KVK, czy może do mnie migrować, nie? Sam odezwał, nie? Jakul tak samo. Nas nie powinno na tym KVK być. Masakra, naprawdę powiem szczerze, że masakra. Ja myślałem naprawdę, że tutaj macie tak na Wurzu, KDS B i Sidu B i tyle. Nic, dzięki chłopaki w ogóle, że mieliście dzisiaj czas, że wbić i powiedzieć o swojej KVK i też tutaj przedstawić widzom, jak to mniej więcej wygląda już waszymi oczami i waszymi, jakby tak powiedzieć, sprawozdaniami z tego. Na pewno tutaj dużo rzeczy rozjaśniliście i też pokazaliście. I przypuszczam, że wy, taczka, kolejne, bo jak teraz było, ale powiedzmy takie recovery, czyli też pierwszy zapis, czy dopiero drugi? Nie, od razu się rejestrujemy na pierwszy zapis. Aha, czyli to samo jak tu chłopaki 2877. I że tak powiem, jedziemy z koksem. To okej. Może będzie okazja ponownie zawalczyć przeciwko sobie. Może czasami tak być. Może Ogólnie tak też być. myśleliśmy też trochę nad zbiciem seedu, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Kurde, zbić z B na C? Ja bym nigdy nie zbijał. Znaczy, tylko
pamiętaj, że też te seedy zależy jak na to patrzeć, tak? Jakie tak. kadeki się będą zapisywać, bo na przykład my jesteśmy wysokim B, a tak na dobrą sprawę tutaj nas wrzucili jesteśmy kadekiem niby seedu C na tej KV-ce, więc w sumie 25 jest tak na dobrą sprawę, jeżeli Taczka mówi, że jesteście najsłabszym kadekiem tam w B, to było na zasadzie albo my, albo wy, kto by tam wskoczył do tamtego seedu. Chociaż tam jeszcze w tych B były też jeszcze jakieś, przepraszam, w BFC i tak dalej, też były tam jeszcze jakieś fajne kadeki, nas gdzieś tutaj w tą niższą półkę wrzuciło, ale... No nie, no ogólnie powiem wam, że fajnie, że te KVK wam wychodziły, nie? To cieszy i no tyle. Mam nadzieję, że będziemy tam... 3 KV-ki z rzędu z najlepszym wynikiem KDK. Trzeba było w końcu za to gwiazdę jakąś dostać. No w sumie tak, walki też swoje robią. A tak, to też powiedziałem, jakby tak powiedzieć moim, nie wiem jak to nazwać, jak po prostu powiedziałem ode mnie w moim starym już królestwie, że to też na każdą gwiazdę i na każdy tam na każdy jakiś tam sukces no musi troszeczkę przyjść, no musi być trochę czasu i to się nie da tak zrobić po prostu pstryknięcie palca, bo każdy kadeta ma swoje problemy i musi najpierw rozwinąć, żeby móc wyciągnąć i osiągnąć tam swoje, nie wiem, pułapy, czy też cele, nie? Tak jak wy też sobie zaznaczyliście, Taczka, że chcecie mieć gwiazdę i ją w końcu zdobyliście niedawno, nie? Tutaj Ziba na 2.877 też po jakimś czasie, gdzie mieli jedną gwiazdkę, też mieli parcie, żeby w końcu to zdobyć i też zdobyli, więc da się to zdobyć, tylko trzeba po prostu, mi się daje cierpliwości, nie? Żeby to Szczerze, rozwijać. Wielkiego parcia na gwiazdę nie było. Przede wszystkim dla nas wygrana i fajne walki rekompensują wszystko, czyli jeżeli jest możliwość fajnych walk i żeby tutaj się fajnie bić i tak dalej, no to jest największa wartość. Bo ta gwiazda czasami to bywa tak, wszystko zależy od tego, jakich sojuszników ci dobierze, jak się tutaj podogadujecie i jak finalnie potem będzie to respektowane. Jak na przykład tutaj Taczka wspominałeś, że tam Camp, który bierze od was gwiazdę, rzeczywiście zrobił najlepsze wyniki, więc ją bierze. A my na przykład na wcześniejszej, przed recovery oczywiście KV-ce, mieliśmy tak, że mimo wszystko było na samym początku gadane, że Camp, który będzie zrobi najlepsze wyniki, bierze gwiazdę. No i Camp sojuszniczy nie miał za bardzo walk, bo zamknęli szybko przeciwników w strefie i oni po prostu nie wychodzili, a myśmy wykręcili wyniki kosztem sporym, ale wygraliśmy. To jest zresztą taka fałka, na której graliśmy przeciwko 25 z Taczką. Więc mimo tego, że wykręciliśmy dobre wyniki i KV-kę wygraliśmy, to sojusznik powiedział, jak chcecie gwiazdę, to musicie o nią zawalczyć. Więc ta gwiazda czasami bywa różna. No tak, to też racja. Dobra. Dzięki chłopaki jeszcze raz, że mieliście tutaj czas żeby porozmawiać. Jest też trochę późniejsza godzina, więc wiem, że też macie tam swoje pewnie rzeczy do ogarnięcia. No i co, do zobaczenia, bo na pewno się jeszcze tutaj spotkamy z widzami i też z wami, żebyśmy też inne rzeczy przegadali. Może kiedyś w jakimś najbliższym czasie spotkanie króli z powrotem zrobimy. Zobaczymy, jak to u reszty też z czasem będzie, nie? Bo dawno nie rozmawialiśmy, nie? Tyle. Dzięki wielkie. Na razie. Hejo. Dzięki. Na razie.